Witam ponownie i czas na zmiany. Czy nie pamiętacie może, co mówiłem o tych lampach? Pomyliłem się. I teraz będę szukał, tak jak było te połączenie z tymi diodami prostowniczymi. Teraz je sobie tutaj w pudełku chyba mam, to poszukam. O, to są te diody prostownicze, które w którymś tym odcinku mówiłem, że modyfikuję te lampy. Dlaczego się pomyliłem? Już mówię, bo gdy uruchomiłem całą instalację elektryczną i zobaczyłem wiązkę na ścianie, okazuje się, że żarówka H7 jest do świateł mijania. Generalnie reflektor z H7. A ja sobie wymyśliłem, że H7 jest to światło długie. I dlatego myślałem, że światło drogowe, znaczy długie, będę miał równocześnie z żarówki H4, która u mnie jest główną lampą, i wtedy sobie drugie, długie, mocne światło będę miał na włączniku, tutaj na heblu osobno, żeby bardziej sobie doświetlać. Efekt jest taki, że mam to spięte pod instalację od długiego światła i w tym momencie, gdy sobie doświetlam, to doświetlam, jedna lampa świeci światłem drogowym, a druga światłem mijania. Więc chyba się przepraszam z tymi oto diodami. Zaraz pomierzę miernikiem, co to są za diody. Czy to są diody prostownicze, czy to są też diody Schottkiego. Jaki spadek napięcia jest na połączeniu PIN. I będę wiedział, jak to wygląda. I zrobię tak, że puszczę przez te diody prostownicze, żeby mieć równocześnie na światłach mijania i na światłach drogowych, kiedy potrzebuję na hebelku doświetlenie. No, nie jest tak, jak myślałem, ale też będzie dobrze. Będzie osobno zasilane, więc ten babol jest w tym momencie po uruchomieniu elektryki motocyklu wychodzi już, więc tutaj muszę trochę porozpinać, żeby to ogarnąć. Zostaje dokończenie przykręcenia tych kierunkowskazów, czyli odkręcić stare, cały zadupek zdjąć, przykręcić i przy okazji zdjęcia zadupka też czeka mnie może do robienia tej dźwigni otwierania kanapy. Zaraz też moduł antenki też do przerobienia zostaje, bum, kluczyk, to wszystko i do zamocowania. Więc jeszcze jest cała kupa pracy, a teraz wykręcam akumulator, baterię, bo stoi dość długo nieładowany i muszę go sobie podładować w międzyczasie, gdy będę modyfikował lampę. Wszystkie styki na akumulatorze tutaj, szczoteczką czyszczę styki właśnie z tej sadzy. Tutaj masa była bardzo zaśniedziała, więc na pewno to nie zaszkodzi. Już podpinam mój zasilacz, będę zasilaczem z ograniczeniem prądowym, to sobie ładował powoli, więc działamy. Może ktoś ma taki uniwersalny zasilacz z ograniczeniem prądowym i się zastanawia, czy można użyć go do ładowania akumulatora, to powiem, że tak. Ja tak sobie ładuję, bo nie chce mi się szukać ładowarki. Ustawiam powiedzmy 14,7 przysłowiowe 14,6 V napięcia. I teraz tak, ograniczenie prądowe. Żeby ustawić wartość prądu, ograniczenie prądowe, no to łapię sobie, robię zwarcie na zasilaczu. Cyk. I odczytuję, jakie jest ograniczenie prądowe. 4 ampery, 5 amper prawie za dużo. Do ładowania akumulatora na spokojnie można sobie ustawić, więc teraz będę to robił. No to ustawię sobie 2 ampery, nie więcej. Mniej więcej tak. I na czym to polega? Plus do plusa, minus do minusa. Tak jak w ładowarce. Spinamy. Instalacja motocykla jest zupełnie odpięta od baterii. Spinamy klemy i obserwujemy, co się dzieje. I mamy ten prąd właśnie ograniczony. I teraz możemy przełączyć. Ja sobie przełączam, żeby podejrzeć, jakie jest napięcie. I spadek napięcia jest do 13 V. I zostawiamy sobie teraz na woltomierzu albo na amperomierzu i obserwujemy. Napięcie powinno powoli wzrastać, czyli sprawa ohma normalnie, a prąd powinien w miarę naładowania akumulatora też maleć. No 2 ampery to taki trochę dość duży prąd, ale nie zostawiam go na długo, no chcę go trochę szybciej podładować
zaryzykuję. Tak normalnie lepiej jest ustawić sobie gdzieś powiedzmy pół albo 0,6 albo 0,7 ampera i zostawić na dużo dłuższy czas, żeby nie zabić akumulatora zbyt szybko. Dobra, mamy multimetr i teraz sprawdźmy sobie spadek napięcia na połączeniu diody. I co trzeba wybrać? Test, nie to, dobra, test połączenia diody. I zaraz się okaże, z czym mamy do czynienia w tej chwili, jeżeli chodzi o diodę. Tutaj jest 0,5 spadek. 0,5 mamy tak w kierunku przewodzenia i mamy spadek 0,5 V, czyli krótko mówiąc, stosując te diody prostownicze, no, tracimy 0,5 pół V. No, można na to przymrużyć oko, no bo tutaj tak wcześniej Boano zaproponowało, żeby tak to wyglądało. Wiadomo, że w praktyce no, będzie to odczuwalne poniekąd, ale już nie przesadzajmy. To jest żarówka, tylko zastanawia mnie, czy ta dioda, wydaje mi się, że to powinna być co najmniej 6 amperowa, bo sama żarówka pobiera ciągły prąd na poziomie około 4,5 do 5 amperów, ale zobaczymy w praniu. Teraz te diody trzeba wszczepić znowu do lamp. Znowu trzeba rozebrać lampy, żeby móc to zmontować. Ale już mam dość dobrą wprawę, żeby to rozkręcać. Uruchamiam zapłon i teraz tak, światła postojowe, mamy światła postojowe, światła mijania, światła długie. I teraz tak, gdy mamy włączone światła, mogę uruchomić dodatkowe oświetlenie H7 zarówno przy światłach mijania i przy światłach długich. I to jest sterowane tutaj z panela, ale zostawię to na jakiś czas, ponieważ tutaj wiadomo klosze się nagrzewają i tutaj powstaje sporo ciepła. Natomiast testuję te diody prostownicze, jak one znoszą ciągły prąd świecenia. Czy to może być ciągle, czy nie ciągle, do jakiego stopnia się nagrzewają. I tu już się zapowiada przekłamanie. Ktoś mi już wspomniał, tu jest czujnik temperatury. Na pewno będzie przekłamanie pomiaru temperatury, bo nie jestem w stanie go wysunąć, ponieważ tak, temperatura od lamp będzie unosiła się do góry tutaj. Będzie dogrzewała czujnik temperatury i temperatura tutaj z chłodnic, z silnika będzie mogła też przenosić się tutaj. Więc czujnik temperatury otoczenia będzie działał, gdy motocykl będzie zimny, gdy będę uruchamiał, i nie będzie to idealna temperatura, ale będzie orientacyjna na pewno. Więc zostawię na trochę te lampy na dłuższy czas i zobaczę, czy się nic tutaj nie przypali, czy ręką będę w stanie dotknąć i trzymać te diody prostownicze, bo już wyczuwam takie ciepło, że trudno jest palcem dłużej utrzymać te diody prostownicze. Tak być nie powinno. Motocykl ciągle stoi na światłach, będę to sprawdzał. Demontuję stare kierunkowskazy tutaj, które były z kompletem stelażu GV. To już nie będę potrzebował i chcę zdemontować mój cały zadupek. Dlaczego chcę zamontować zadupek? Żeby dostać się do tylnej lampy. No i przekichane. Muszę moje piękne sakwy zdjąć. Ogólnie stelaże, żeby tutaj dostać się do
tego zadupka, żeby zdjąć lampę, żeby zdjąć to, żeby przykręcić solidnie kierunkowskazy. Tak to już wygląda, więc tylko spokój może nas uratować. Motyla noga, tak jak zawsze, za delikatnie powiedziane. Tam jest zadupek. I teraz tak, właśnie tu są śruby tylnej lampy i tam. Dlaczego nie mogę dojść z tym kluczem do kierunkowskazów? Bo tu jest blacha i tu się zapiera dość blisko. Może w ten sposób kluczem bym doszedł, ale chyba wykręcę właśnie całą lampę. Bardzo szybko mi to zejdzie tak. Położę na bok, zmienię może nakrętkę na samohamowną M8, motyla noga i będzie super. Dobra, i co planuję tu zrobić? Mam te dystanse, co dawałem pod kontrolki plastikowe. Dam od tej strony dystans i dam samohamowną nakrętkę z tej strony od środka. Taki jest plan, bo tak jak widzicie zbyt tutaj mocno to się wciska. A tu sobie odsunę troszeczkę. O, i wtedy jak będę miał tak, będę miał lepszy dostęp do klucza. Więc tak to wygląda. Nawet jednakowa średnica i nie będzie rzucało się w oczy, że jest dystans. Podkładki i montujemy to z powrotem. O, i na tyle mi to odsunęło w porównaniu do tej strony, widzicie? Sporo, więc dystans jest potrzebny i dzięki temu wyrzucić mogę tą fabrycznie dostarczoną nakrętkę przyciętą i podkładkę, bo to nie jest podkładka nawet sprężysta i nie będzie mi potrzebny klej do gwintów. Po wykręcaniu to jest prosty bardzo mechanizm zamek kanapy. Tutaj właśnie linka pociąga te cięgno, tu siedzi i nam to uwalnia. Natomiast tak, teraz ta linka jest już tutaj zmęczona życiem, widać. Ja to chcę zmienić na mój mechanizm i co bym chciał? Chcę to zdemontować, zobaczyć, czy mogę wymienić linkę na zupełnie inną. Robię to pierwszy raz i na czym to polega? Tu jest gumowa zaślepka, tu obok siedzi linka i widzicie, to jest taka fasolka, jak się obrazki wiesza lub inne rzeczy z Ikei. I tu jest rowek i wtedy to się trzyma tak, stryk, przesuwamy i ta się linka trzyma. Żeby ją wyciągnąć, trzeba tą gumeczkę wyjąć. Taka rozkmina. No już teraz wiem. Co wymyśliłem z tym otwieraniem? No na razie wykorzystałem coś takiego, żeby ukryć ten dźwignię tutaj pod spodem, wykorzystując to, co mam pod ręką, czyli uchwyt od kierunkowskazów, które przed chwilą tutaj zdemontowałem. Idealnie się mi sprawdza. Fajnie tutaj się to komponuje, bo wtedy podchodzę do motocykla i z góry tego za bardzo nie widać. Tutaj linka będzie wchodziła tu i tu. Mniej więcej tak, albo jeszcze zobaczę, czy tutaj bezpośrednio, może gdzieś tutaj będzie wchodziła, zrobię dziurkę. Linka, żeby była schowana, żeby praktycznie nie było widać za dużo. Wtedy wkładam rękę tu, gdzie jest ta moja dźwigienka i mam wyczuwalną. Wkładam rękę tak. Nawet może być tak, jak teraz zrobiłem. Ta dźwigienka jest w tej pozycji. Nie wiem, czy widać, w tej pozycji i wtedy palcem tak. Myślę, że tyle wystarczy, żeby to otworzyć. Albo całkowicie pociągnąć i to otworzyć. I tak, to będzie pod kątem, więc woda nic nie powinna tutaj do mechanizmu wciekać. Kwestia jest, jak tą linkę puszczę. Czy tu wywiercę, będzie ją widać, czy tutaj wywiercę i będzie zakręcała i nie będzie jej za dużo widać. Ale już jakiś pomysł jest, więc dzisiaj już jest późno. Zostawiam bałagan. Akumulator niestety się dzisiaj nie naładował. A to z tego powodu, że testowałem lampy. Czas grzania się, świecenia lamp. Więc na dzisiaj to by było tyle. Kolejny dzień, kolejne przeróbki. Jak widzicie, cały tył był trzeba rozebrać, ale gdy skończę cały tył, mogę od nowa złożyć i czym się zająć.
Zająć się odpaleniem później, jak to już złożę. Będę mógł zapalić, zobaczyć ładowanie, prąd ładowania, prąd rozładowania, ustawić wysokość wiązki światła, przepalić. Jeszcze tą elektrykę też pomierzyć, amperomierzem, jak to wszystko wygląda, ładowania, inne rzeczy i też zająć się prędkościomierzem i czujnikiem temperatury. Dobra, hej, żegnam Was, wracam do domciu, odpoczywać standardowo. Do zobaczenia wkrótce.